Jak sparować wideorejestrator Blackview z aplikacją Blackview i z usługami chmurowymi na przykładzie Blackview Elite 8. Mam tutaj uruchomioną, już podłączoną do zasilania kamerę Blackview Elite 8. Aplikacja jest uruchomiona, jestem już w aplikacji zarejestrowany, zalogowany, więc mam ekran główny, na której nie ma żadnych kamer. Wybieram więc opcję Plus Kamera. No i podstawowym trybem włączania jest bezproblemowe parowanie Bluetooth. Jak widać, telefon już wykrywa kamerę Blackview Elite 8, czyli właśnie ten egzemplarz. Wybieramy. Aby zatwierdzić połączenie, należy przyłożyć rękę do czujnika, który znajduje się z boku. O, tutaj jest nawet taka ikonka rączki, więc przykładamy tu rękę, kamera robi takie pip i za chwileczkę kamera będzie. O, już jest kamera zarejestrowana. To jest informacja o tym, co dokładnie tutaj dostajemy na początek. Dajemy OK. No i konfigurujemy podstawowe ustawienia aparatu, czyli wideorejestratora. Teraz aplikacja połączy się z kamerą, tak, połączyć z urządzeniem. No i tak, język polski, strefa czasowa GMT+1, OK. No i jednostka kilometry na godzinę. No i wszystko, jest kamera już połączona z aplikacją. W tym momencie mamy ekran główny aplikacji po połączeniu z kamerą, gdy ona nie jest jeszcze sparowana, czy właściwie połączona z chmurą, więc wybieramy kafelek Dodaj funkcję chmury Blackview. No i jedziemy. Połącz z chmurą Blackview. Na tym ekranie możemy zdefiniować maksymalnie 3 hotspoty, które posłużą kamerze do połączenia się z chmurą, czyli sieci Wi-Fi. Już tu miałem wcześniej predefiniowany, ponieważ nie jest to pierwszy raz, kiedy konfiguruję tę kamerę, sieć naszą tutaj lokalną, firmową, Zoyanet 2.4, więc nie będę tego uzupełniał, ale możemy dodatkowo tutaj skonfigurować na przykład hotspot czy sieć Wi-Fi domową, gdzieś tam w jakimś innej lokalizacji, no ale jedziemy tutaj z Zoyanet 2.4, hasło już wpisane, następne i czekamy. No i konfiguracja chmury zakończona, kamera ponownie się uruchomi i po ponownym uruchomieniu już powinna połączyć się z chmurą. Tu w międzyczasie jeszcze musimy wydać zezwolenie na połączenie GPS. Zatwierdzamy. Kamera już się zrestartowała. Połączono z chmurą. I teraz kamera poprzez Wi-Fi tutaj firmowe połączyła się z chmurą. Tutaj odświeżam widok. I już ta chmurka tutaj zmieniła kolor na niebieski, więc wszystkie usługi chmurowe już są dostępne z aplikacji. Jak widać, ten wygląd tej aplikacji, tego ekranu głównego też uległ zmianie, bo pojawiły się po prostu nowe funkcje chmurowe. Aktywuj kartę SIM. No właśnie, teraz alternatywna metoda połączenia z chmurą, czyli poprzez dedykowany moduł LTE, w którym włożyłem kartę SIM z pakietem danych. No i kamera po podłączeniu do takiego modułu właśnie wydaje komunikat aktywuj kartę SIM. No i teraz pokażę, jak to zrobić, czyli jak połączyć kamerę z chmurą poprzez moduł LTE. Czy taki dedykowany, który jest podłączany na kablu, czy też taki, który jest zintegrowany wewnątrz kamery, bo też tego typu rozwiązanie jest dostępne. Więc znowu wybieramy opcję dodaj funkcję chmury Blackview. Połącz z chmurą Blackview. No i aktywujemy kartę SIM. Operator sieci. Tutaj akurat mam włożoną kartę T-Mobile, dla której nie ma predefiniowanych ustawień, które tutaj możemy znaleźć na liście. Dla Polski, jak widać, jest tylko Orange, więc musimy te dane wypełnić ręcznie. Te dane uzyskasz u swojego operatora bądź na stronie operatora. Ja wiem natomiast, że to jest po prostu internet i tutaj nazwa użytkownika może być user, tutaj może być pass. Tutaj kontynuuj. No i podobnie jak za poprzednim razem, ustawienia zostały zapisane pomyślnie, więc kamera jest już de facto zarejestrowana w chmurze. Czekamy tylko na ponowne uruchomienie kamery. Zwiększa bezpieczeństwo podczas jazdy. Rozpoczynanie zwykłego nagrywania. Kamera się uruchomiła ponownie. Czekamy, aż połączy się z chmurą poprzez moduł LTE. Połączono z chmurą. Połączono z chmurą. Odświeżamy i już chmurka zmieniona na niebieską. Tak więc to tyle.
połączona kamera Blackview z chmurą i możemy korzystać ze wszystkich funkcji chmurowych, a w osobnym filmie omawiam te właśnie wszystkie funkcje, które znajdziecie tutaj w aplikacji po kolei, kafelek po kafelku. Tak więc zapraszam serdecznie, link do tego filmu w opisie pod tym filmem. Do zobaczenia! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.